Dzisiaj chciałbym pokazać, w jaki sposób dokonać podstawowego przeglądu napędów w motocyklu. Będziemy brali pod uwagę dwa rodzaje napędów: napęd łańcuchowy i napęd wałem Cardana. Tradycyjnie zaczniemy od napędu łańcuchowego z racji, że jest dużo bardziej popularny, więc przejdźmy do potrzebnych narzędzi. A przydadzą się nam środek do czyszczenia łańcucha, smar do łańcucha, zestaw kluczy nasadowych, klucze płaskie, klucz dynamometryczny, klej do gwintów o niskiej bądź średniej mocy. Każdy łańcuch podczas jazdy naturalnie się zużywa, wyciąga. Więc pierwszą czynność to zmierzenie luzu na łańcuchu. Aby to zrobić, trzeba postawić motocykl na stopce bocznej i zmierzyć w kilku miejscach, na kilku odcinkach łańcucha, jaki jest luz. Poprawne wartości powinny być naklejone na wahaczu, ewentualnie podane w instrukcji obsługi motocykla. Po dokonaniu pomiaru ustaw motocykl na stopce centralnej. Spryskaj łańcuch środkiem do czyszczenia. Po aplikacji odczekaj kilka minut, aby spray mógł zadziałać. Po rozpuszczeniu starego smaru i brudu wyczyść łańcuch szczotką. Spryskaj łańcuch jeszcze raz. Po kilkunastu minutach usuń smar za pomocą czyściwa. Pora usunąć osłonę zębatki zdawczej. Nie zawsze usunięcie dźwigni jest konieczne. Warto to zrobić, aby przy okazji ocenić stan uszczelniacza. Pokrywa zazwyczaj jest mocno zabrudzona smarem i piaskiem. To nie jest zdrowe dla mechanizmów ruchomych. Wyczyść zębatkę zdawczą i jej okolice. Pora zamontować czystą pokrywę z powrotem. W moim przypadku nie znalazłem nigdzie wartości, z jakimi trzeba dokręcić śruby, więc dlatego dokręciłem je momentem 10 Nm. Oczywiście na klej do gwintów. Zamontuj dźwignię zmiany biegów. Upewnij się, że dźwignia chodzi prawidłowo. Nie ociera się o żadne elementy silnika i owiewki podczas pracy. Poluzuj oś koła. Wystarczy tyle, żeby koło swobodnie się ruszało. Poluzuj nakrętkę kontrującą napinacza łańcucha.
Dokonaj korekty naciągu. W moim przypadku nie trzeba dużo. Aby zrobić to równo po obu stronach, policz obroty lub kąty klucza. Zakręć nakrętkę kontrującą. Zrób to samo po drugiej stronie. Sprawdź na podziałce, czy koło po dwóch stronach jest dobrze wypozycjonowane. Dokręć koło. Dla Junaka 125 Racer producent podaje 40 do 50 Nm. Pora sprawdzić efekt naszej pracy. Ważne, aby motocykl był ponownie oparty o stopkę boczną. Naniesienie odrobiny smaru na łańcuch. Jeśli nie masz dostępu do instrukcji motocykla, informacje o naciągu powinny być umieszczone na naklejce. Napęd wałem Cardana. Wał Cardana jest praktycznie bezobsługowy. Niemniej zaleca się wymianę oleju w przekładni raz na rok lub dwa. Przed przystąpieniem do tej czynności warto jest rozgrzać olej krótką jazdę. Ustaw motocykl możliwie pionowo, odkręć śrubę w lewo. W moim przypadku prawidłowy stan oleju to dolna krawędź otworu wlewu. Podstaw jakieś naczynie pod przekładnią oraz odkręć śrubę spustową. Warto poczekać dłużej, tak aby spłynął cały stary olej. Pora zakręcić śrubą spustową. Dokręć momentem 45 Nm. Wlej nowy olej, oczywiście taki jaki jest zalecany do Twojego rodzaju przekładni. Jego poziom powinien być na równi z dolną krawędzią wlewu. Po nalaniu oleju zakręć śrubę w lewo. Dokręć momentem 45 Nm. To tylko i aż tyle. Mam nadzieję, że pomogłem.